Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną gość Piotr Pietras, Witam wszystkich. twórca innowacyjnego chłodzenia na karty graficzne Synergy Cooling. Jakiś czas temu, kilka miesięcy temu dokładnie, Piotr do mnie napisał maila, czy nie byłbym zainteresowany zrobieniem krótkich testów jego wynalazku, że tak powiem, bo tak chyba można nazwać. Tak, można tak powiedzieć. Można tak powiedzieć, dokładnie. No i wczoraj właśnie testy przeprowadziliśmy i stwierdziliśmy, że warto będzie nagrać z tego jakiś materiał, żeby Piotr się podzielił, jak to wszystko wyglądało, jak to się zaczęło i na czym polega. Znaczy może nie będziemy tutaj zdradzali szczegółów, bo raczej nie możemy jeszcze w tym etapie. Pokażemy po prostu, jak to wygląda, jak osiąga temperatury, jaką kulturę pracy i będzie można w ten sposób porównać do obecnych kart graficznych, jak one wyglądają, jak się zachowują, jakie temperatury osiągają. I dzięki temu można zobaczyć, czy ludzie, czy widzowie, czy Wy przede wszystkim bylibyście zainteresowani jak gdyby wprowadzeniem tego do produkcji, ponieważ nie oszukujmy się, od kilku miesięcy próbuję się dostać do wielu firm, czy do Nvidia, czy do AMD, czy rozmawiałem z innymi firmami i na pewnym poziomie to się po prostu zatrzymuje i nie jestem w stanie tego przeskoczyć. Spróbowałem w ten sposób, że poprzez Jarka po prostu próbuję dotrzeć do ludzi i pokazać tym firmom, czy będzie po prostu zainteresowanie na tego typu produkt. Czyli głosujecie swoją oglądalnością, można powiedzieć i Komentarzami, lajkami i komentarzami, tak dalej. czy byłoby zainteresowanie po prostu, tak. Także do testów za chwilkę przejdziemy. Kilka wykonaliśmy. Będą też przebitki. Oczywiście nie wszystko mogliśmy pokazać, prawda? Bo Tak, na razie, jak mówiłem, patent mam złożony. Jest to obejmuje na terenie Polski, na razie jest wniosek złożony parę miesięcy temu. Jest plan rozszerzenia tego na Europę i Stany Zjednoczone, tyle że to wiąże się z pewnymi dość wysokimi kosztami. Od złożenia patentu mam 12 miesięcy na rozszerzenie tego i będę starał się zebrać fundusze na rozszerzenie tych patentów i na kolejne badania po prostu, jeżeli się okaże, że jest zainteresowanie tym produktem. Bo miałem takie pytanie, znaczy za chwilkę, jak mówię, zobaczycie, teraz w przebitkach nawet będą leciały przebitki z tym chłodzeniem. Jest ono dość spore, tak? Zajmuje 3 sloty, długość to chyba bodajże 30 cm. Tak, w tej chwili to wygląda tak. Chłodzenie zostało nałożone na kartę GTX 1080 Ti od FG. Najwyższa wersja, nie? Najwyższa to jest ten wersja For the Wind. For the Wind. Chłodzenie jest 3-slotowe. Zajmuje 30 cm na 15, mniej więcej około 30 cm na 15, chłodzona 2 wentylatorami. W tej chwili jest to tak zbudowane, że było porównanie do obecnych kart graficznych. Więc jest to duża 3-slotowa konstrukcja i dzięki temu można porównać, jakie są temperatury w porównaniu do tych innych 3-slotowych konstrukcji. Co wcale nie znaczy, że musi tak to wyglądać w przyszłości. Dlatego, że miałem też prototyp, który był 2-slotowy i temperatury była różnica o około 7-8 stopni i to naprawdę będą bardzo zadowalające temperatury. Ale także jest możliwość przebudowy tego. Możemy zrobić tak, że te karty graficzne będą wyglądały inaczej w przyszłości. Można zrobić tak, że będą miały 15 cm i nadal długości, tak? I czy będą na przykład, możemy zrobić wersję, która będzie usuwała całe gorące powietrze, tak? Obecne referenty czy blowery, a nadal wydajność będzie na poziomie lepszym niż obecne niereferenty, mogę powiedzieć, bo zapas mocy jest według mnie i możliwości są niesamowite. Co będzie pokazane, mam nadzieję. Bo teraz to chłodzenie, z tego co widziałem, chłodzi tylko i wyłącznie rdzeń GPU, tak? Tak. A jest możliwe rozbudowanie tego, powiedzmy, nie wiem, na chłodzenie pamięci, sekcji zasilania i tak dalej, czy... Tak, jest możliwe. Wszystko zależy, z kim bym podjął współpracę i od producenta. Dlaczego? Dlatego, że obecnie jest mamy tylko na rdzeń graficzny chłodzenie, ale przez to, że temperatury są bardzo niskie, wywiewane powietrze z radiatora osiąga 30 parę stopni i bez żadnego problemu chłodzi sekcję zasilania i pamięci. Wystarczy zwykły backplate i to wystarczy, żeby schłodzić zarówno pamięć, jak i sekcję zasilania. Jeżeli ktoś będzie chciał mieć lepsze, czyli inne rozwiązanie, jest tak, że może być full cover na całą kartę graficzną i chłodzi sekcję zasilania, pamięci i oczywiście rdzeń karty graficznej. To będzie zależało od producenta i to są różne, można powiedzieć, wersje, bo wiadomo, że pełny full cover zawsze jest droższy w produkcji niż tylko na sam rdzeń. Moim założeniem było, żeby to chłodzenie było nie tylko sprawne i wydajne, ale także, żeby w procesie produkcji opłacało się to robić i żeby to mogło trafić do przeciętnego użytkownika, konsumenta, bo nie sposób jest zbudować coś, co jest wydajne, głośne albo bardzo drogie, prawda? Ale coś, co może zachowuje świetną wydajność, ale jest
na tyle tanie, że można to produkować i może to stać się dostępne dla każdego na szerokim rynku po prostu, co nie? Tutaj w tym chłodzeniu widziałem, że są wentylatory 2x140 mm, to są te niskoprofilówki na razie Tak, 2 zamontowałeś. razy 120. 120, przepraszam, 120, mój błąd. Eee. Ale można zamontować, powiedzmy, nie wiem, czy jak duże, może ujmę to w ten sposób, jak duże znaczenie mają wentylatory w tym chłodzeniu? Co jest bardziej ważne? Czy sam radiator i powierzchnia odprowadzania ciepła, czy też powiedzmy wentylator, jego wielkość też ma tutaj duże znaczenie? Nie wiem, czy na ten temat możesz coś powiedzieć, Tak. czy... Bo przeprowadziłem wiele testów na ten temat. Sama powierzchnia oddawania ciepła przez radiator jest ważniejsza niż same wentylatory. Wiadomo, producentem nie jestem. Musiałem dobrać wentylatory akurat do modelu, do wielkości profilu radiatora, który mam. Próbowałem 3 wentylatorów z kart graficznych różnego typu. Akurat słabo mi to pasowało ze względu, że mam trochę mniejszą długość, a wyższa ta karta jest. Więc lepiej 2 wentylatory typu Slim się sprawdziły. Ale można założyć inne. Próbowałem i Syte, i Prolimatecha, i różne karty. Różnice temperatur nie są zbyt duże. Tam 2, 3, 4 stopnie w zależności od wentylatora. Bardziej tutaj chodzi o budowę radiatora, sposób przenoszenia ciepła i samą powierzchnię oddawania ciepła. To jest ważniejsze niż wentylatory w tym wypadku, które odgrywają jakąś tam rolę, wiadomo, ale jest ona jednak bardziej drugorzędna niż pierwszorzędna w tym wypadku. A skąd w ogóle pomysł na coś takiego? Jakaś inspiracja, czy... Inspiracją dla mnie na pewno była historia życia, czy twórczość Jamesa Dysona. To jak wymyślił odkurzacz na nowo i też borykał się z problemami, ale do czego doszedł i co osiągnął. I pokazane, że nie tylko wielkie firmy mogą coś tworzyć, ale człowiek ciągle coś może skonstruować, coś co będzie działać lepiej niż coś co potrafią zrobić wielkie koncerny. A że komputery i gry zawsze były mi bliskie, wiedziałem, że chłodzenie części komputerowych jest czymś, takim polem działania, na którym jest jeszcze wiele do zrobienia i wiele można osiągnąć na tym. No i tak zaczęło się po prostu rozważanie różnych technik, pomysłów, budowanie prototypów. Na pewno dużo w tej kwestii pomógł mi tutaj mój współpracownik Tomasz, któremu tutaj dziękuję teraz bardzo za robienie rysyków patentowych, druków 3D na obrabiarkach maszyn CNC. Także jego wkład jest naprawdę duży. No i bez współpracy, bez odpowiednich ludzi po prostu to by się nie udało. No i trzeba wsparcia po prostu od przyjaciół, od mojej żony, której dziękuję, że ze mną wytrzymuje. Także kosztuje to każdego dużo nerwów, ale człowiek stara się dążyć do swojego celu i chciałem po prostu doszedłem takiego momentu, że już jestem gotowy, aby powiedzieć, zaprezentować to i podjąć dalsze działania. Ale rozumiem, że sam wykonywałeś ten projekt, tak? Ten prototyp. Tak. Wszystko jest robione w domu, można powiedzieć, bez żadnych linii produkcyjnych i tak dalej. Także to kosztowało dużo pieniędzy, czasu i zaangażowania i naprawdę wymagało wszystkiego. Poświęceń. Życia, tak, dokładnie. Sądzę, że teraz co? Przejdziemy do testów, pokażemy na co Stać. Twój produkt, że tak produkt można tak nazwać, znaczy Twój prototyp tak? To tak. będzie lepsze Jak się określenie. prezentuje. Na co stać? Tak, zrobimy testy w benchmarku w kilku grach i zobaczymy, jakie temperatury osiągniemy na karcie, zmierzymy poziom głośności. A na koniec jeszcze kilka słów takiego podsumowania. Ja już wiem, jak to chłodzenie wypada i powiem Wam szczerze, zresztą nie, zobaczcie sami. I pierwszy test w syntetyku, benchmark Haven. Temperatura karty 43 stopnie Celsjusza. Od razu Wam pokażę, jak długo ten test trwa, około 25 minut. Pobór przez kartę w tym momencie około 249 W, natomiast maksymalnie to jest z tego co widzę było 267-268. Co ważne, również zobaczymy sobie, jakie są temperatury na pamięciach i na sekcji na karcie, bo ta karta akurat ma sporo czynników. Czyli jak widać pamięci 50, 53, 63, 64, a sekcja maksymalnie 69 stopni Celsjusza. I też ważna sprawa, w pokoju mamy aż 24,4 stopnia na termometrze. No i zerknijmy sobie jeszcze na poziom głośności. 37,5 dB około, także cichutko. Oczywiście całego zestawu. Pokażę Wam od razu maksymalną temperaturę, jaka była na karcie. Max 45. I teraz teścik w grze. Shadow of the Tomb Raider. Gra odpalona około 20 minut. Temperatura na karcie 44 stopnie. Pobór okolice 240 W.
pokoju cały czas mamy około 25 stopni. Troszeczkę temperatura skoczyła, ale nic dziwnego, bo komputer podgrzewa, że tak powiem, atmosferę. No i zerknijmy sobie na poziom głośności. Podobnie 37,5 dB. Inaczej pewnie nie będzie, bo te wentylatory maksymalnie do 1000 się kręcą, także poziom głośności we wszystkich testach powinien być podobny. I jeszcze przetestujemy sobie w jednej grze w Far Cry 5. I ostatni test w Far Cry 5. Temperatura na karcie około 44 stopnie. Zużycie około 246 W. W pokoju identyczna temperatura jak poprzednio. I dla formalności sprawdzimy sobie poziom głośności. Bez niespodzianek okolice 37 dB. I sprawdzimy sobie jeszcze jedną rzecz, mianowicie jaka jest temperatura samego radiatora na tym chłodzeniu podczas odpalonego benchmarka Haven. Także może Piotrek, otwórz obudowę, jakbyś mógł. Ja będę nagrywał, ty będziesz mierzył. 33, 30, 31, okolice 333, niecałe 34 stopnie. I zerkniemy jeszcze na sekcję zasilania na karcie graficznej. 58, 56, 55, okolice 56-58 stopni Celsjusza. Jak widzieliście, temperatury w okolicach 44-45 stopni, czyli można powiedzieć podobne jak uzyskuje się na chłodzeniu wodnym z pełnym full coverem, z pełnym blokiem na całą kartę graficzną. Tak. Bardzo... Blok, pompka, wszystkie chłodnice w obudowie i tak dalej. No, takie podobne temperatury mamy. Są lepsze temperatury niż obecne chłodzenia powietrzne i lepsze nawet niż hybrydowe, które są i tak dużo głośniejsze, prawda? Od tego typu. Bo tutaj zachowaliśmy nie tylko temperatury, które są lepsze o 25 stopni od zwykłych kart graficznych, ale także mamy cichsze chłodzenie, czyli mamy tam 37,5 dB, gdzie jest to Cicho było, bardzo cicho. bardzo trudno osiągalne dla obecnych kart graficznych. Cisza była ogólnie w obudowie, a wentylatory są tylko 700 RPM. Znaczy te wentylatory w obudowie, tak? Tak. Na 700. karcie Na te karcie dwa... widzieliśmy nie przekraczały 1000. Wszystko poniżej 1000 obrotów, także wiadomo, że hałas jest ograniczony, prawda? Ale to też jest głośniejszy. właśnie pokazuje potencjał tego chłodzenia, Potencjał, tak? tak, Czyli tak. przy wentylatorach skręconych na niskie obroty, plus do tego maksymalnie 1000 na wentylatorach na chłodzeniu, to są to są Prolimatechy, tak. Prolimatech, Tak. Vortex, Vertex, nie pamiętam, ale to są to niskoprofilówki. Tak, niskoprofilówki. Dobrałem po prostu takie, jakie są, bo sam w stanie nie jestem stworzyć, wiadomo. Wynik dla mnie naprawdę imponujący. Nie wiem, co wy na ten temat sądzicie, także piszcie w komentarzach. No ale wydaje Chciałbym mi się, podkreślić, tutaj nie ma żadnych ukrytych rzeczy, nie ma jakichś płynnych metali, nie wiadomo jakie są, nie wiadomo, że to coś drogie jest albo coś dziwnego, nie. Tutaj tylko jest miedź, aluminium i plastik i nie ma nic poza tym po prostu. Znaczy generalnie to jest prototyp, tak? Także ta Prototyp, sama tak. obwódka generalnie z tego co mówiliśmy powstała tylko po to, żeby ukryć pewne rzeczy, których nie mógł Piotrek pokazać tutaj Tak, w w tym jaki filmie. sposób rozchodzi się tu ciepło, nie chciałem, no wiadomo, nie chciałem stracić po prostu, nie można pokazać wszystkiego jak na razie, prawda? Nie chcemy, żeby ktoś to skopiował w sposób nielegalny, że tak powiem. No ciągle się boję, bo jestem prywatną osobą, firmę już założyłem tutaj. Synergy Cooling, tak? Synergy Cooling, tak. Chodziłem tutaj po wszystkich firmach jako wynalazca. Wynalazca oczywiście nikt nie traktował nas poważnie, także stworzyliśmy firmę i teraz staramy się wypromować swój produkt. Taką inspiracją ostatnio dla stworzenia firmy był film, na który obejrzałem z Robertem Gryniem, który mówił o tej, jak to warto założyć tą firmę, jak on do tego doszedł. Już teraz jest milionerem, można powiedzieć. I tak następnego dnia powiedziałem, kurczę, no może ja też bym jednak przeniósł to na firmę, prawda? Może jednak nazwa od razu się nasunęła, czyli Synergy Cooling, wiadomo, chłodzenie Synergy, czyli efekt synergii. Mamy tutaj elementy, które są połączone razem, dają lepszy efekt niż byłyby osobno, czyli 2 plus 2 w tym wypadku równa się 5. Czyli nazwa firmy też nieprzypadkowa. Nazwa firmy nieprzypadkowa wynika tutaj z połączeń z połączeń różnych elementów w tym radiatorze, no i z efektu, jaki żeśmy osiągnęli, prawda? Tutaj to się udało po prostu, co widać. Piotrek, co dalej? Jakie plany? No nie będę ukrywał, że następne etapy wiążą się z pewnymi kosztami. Głównym kosztem będzie rozszerzenie patentów na Europę oraz Stany Zjednoczone, co nie jest kwestią prostą i tanią, że tak powiem, jak i ulepszanie tego, budowa następnych prototypów i znalezienie inwestora. Dlatego
postanowiliśmy na razie na terenie Polski tutaj uruchomić kampanię crowdfundingową, zobaczyć ile udałoby nam się zebrać pieniążków, plus to jakie by było zainteresowanie. Nie chodzi tu tylko o pieniądze, mogą to być małe sumy, większe sumy, chodzi głównie też jak ludzie na to będą reagować, ile osób będzie zainteresowanych Jak tym, to odbiorą? jak to odbiorą. Chcielibyśmy dotrzeć do takich ludzi jak Linus Sebastian, czy na przykład Steve Berg. Wysłać tego tam nie mogę, ale jeżeli będzie to duży odzew, być może ludzie tego pokroju, czy to oni sami, czy któryś z tych znanych twórców, byłby w stanie przyjechać tutaj do nas i przeprowadzić osobiście testy i podzielić się to na kanałach angielskojęzycznych. Tam byśmy przeprowadzili może też jakąś zbiórkę pieniędzy, może jakiś inwestor by się znalazł, może jakaś firma w końcu by się zainteresowała tym i pójdziemy teraz inną drogą. Nie, że będziemy szukać firm, tylko żeby firmy zobaczyły, że ludzie się tym interesują i przyszły do nas po prostu. W ten sposób, taki model biznesowy można powiedzieć, taki pomysł jak na razie, no, żeby po prostu to rozwinąć, żeby pokazać. Wiele wynalazków, powiedzmy, czy wiele rzeczy umarło, bo po prostu albo twórcy odpuścili, albo nie było pieniędzy na... Nie chciałbym, żeby tak w wypadku tym się stało po prostu i prosiłbym o wsparcie ludzi. Nie odpuścisz. Nie mam zamiaru. No, zbyt wiele poświęciłem, czy zbyt wiele przeszedłem, żeby teraz odpuszczać po prostu. Znaczy ja życzę Ci Ja życzę Ci powodzenia, mam nadzieję, że to wszystko wypali. Dziękuję bardzo, także dziękuję, że za Twoje badania, testy i że po prostu miałeś czas, bo... Znaczy mnie to zaciekawiło po prostu. Jak napisałeś do mnie maila, to Niewiele osób mi odpowiadało, bo to każdy traktuje jako takie mało prawdopodobne, żeby ktoś w stanie był domu stworzyć coś, co jest lepsze niż firmy tworzą. No ale jak widać opłacało się. Mam takie wrażenie, że nie zawiodłeś się. Znaczy nie, no ja przyznam szczerze, naprawdę, czapki z głów, temperatury bardzo niskie poziom głośności. Oczywiście to musi zostać dopracowane, wiadoma sprawa, to jest prototyp. No. Także też nie zwracajcie uwagi na pewne szczegóły, bo to nie jest, że tak powiem, finalny wygląd. Trzeba to dodać, prawda? To nie jest finalny wygląd, to jest po prostu tylko pomysł, który można później wykorzystać dalej. Najlepiej dla mnie, aby to chłodzenie wychodziło oczywiście z kartami graficznymi. Jakiś producent by to, wtedy można PCB karty jako graficznej, referent. tak, na przykład jako referent. I PCB można by przemodelować i jednocześnie wszystko było ładnie dopasowane. Tu wiadomo, jak się nakłada coś na kartę graficzną istniejącą, no to tak dokładnie to nie dolega i nie jest tak idealnie zrobione. No, ale jasne, ale wielu ludzi też sobie przekłada chłodzenia, prawda? I też to tak wygląda, prawda? Nie ma z tym problemu. Ale najlepiej by było właśnie, gdyby to producenci się tym zainteresowali i udałoby nam się dojść do jakiejś współpracy i żeby to ruszyło. Czego Ci życzę, także słuchaj, dzięki, że wpadłeś. Ja mówię, fajnie, że mogłem coś takiego zobaczyć, przetestować, coś innego. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Dziękuję. I dziękuję Wam również i proszę o wsparcie. Trzymajcie się, cześć. A jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, linka do tej kampanii znajdziecie w opisie tego filmu.